Wyobraź sobie wieś sprzed 700 lat. Drewniane chaty, dym unoszący się z dachów krytych strzechą, kowal pracujący przy kuźni, a w pobliskim lesie myśliwy z sokołem na ramieniu. Te ludzie nie wiedzieli, że to, czym się zajmowali, przetrwa znacznie dłużej niż oni sami. W nazwiskach, które do dziś noszą miliony Polaków. Dziś odkryjemy 10 takich nazwisk i historię, którą skrywają. Zanim zaczniemy, krótka uwaga. Większość osób ogląda te filmy na telewizorze, więc łatwo zapomnieć o subskrypcji. Jeśli lubisz odkrywać historię skrytą w nazwiskach, zapisanie się na kanał pomaga mu się rozwijać i pozwala tym zapomnianym historiom trafić do większej liczby osób. To naprawdę ma znaczenie dla przyszłości tego kanału. Dziękuję za wsparcie. Polska przez wieki nie była jednolitym krajem w dzisiejszym rozumieniu. Była mozaiką księstw, wsi lokowanych na prawie niemieckim, miast budujących się wokół zamków oraz ludzi, którzy przez setki lat nie mieli żadnego nazwiska. Aż do XIII i XIV wieku większość mieszkańców ziem polskich nosiła tylko jedno imię. Dopiero gdy wsie zaczęły się gęściej zaludniać, a administracja kościelna, sądowa, podatkowa potrzebowała precyzyjniej identyfikować ludzi, zaczęły powstawać przezwiska, które z czasem stały się dziedziczne. Niektóre wzięły się z zawodu ojca, inne z miejsca pochodzenia, inne jeszcze z cech charakteru albo z imienia, którym ktoś się wyróżniał. Te wczesne formy, utrwalone w księgach miejskich, w aktach lokacyjnych wsi, w dokumentach kościelnych, przetrwały zmiany granic, wojny, zabory i 2 stulecia, w których samo słowo Polska znikało z map Europy. To właśnie te ślady będziemy teraz odkrywać. Zacznijmy od nazwiska, które dziś nosi ponad 100 000 osób w Polsce. Kowalski. Większość ludzi słyszy w nim po prostu popularne nazwisko. Coś trochę jak nasz odpowiednik Smitha w krajach anglosaskich. I rzeczywiście, korzenie są bardzo podobne. Słowo kowal oznaczało rzemieślnika obrabiającego metal, a kuźnia była w średniowiecznej wsi, miejscem nie mniej ważnym niż kościół. Bez kowala nie było pługów, podków, gwoździ, broni czy okucia do wozów. Wsie o nazwie Kowale, Kowalew czy Kowalewo powstawały w całej Polsce już od XIII i XIV wieku. Często właśnie dlatego, że ich mieszkańcy zajmowali się kuźnictwem na potrzeby okolicznych dworów i zamków. Mieszkańcy takich osad bywali nazywani Kowalskimi, czyli tymi z Kowalewa, albo tymi od Kowala. Co ciekawe, niewielu pamięta, że kowalstwo było zawodem na tyle cenionym, że niektórzy kowale dworscy zwolnieni byli z części powinności pańszczyźnianych, a w miastach posiadali własne cechy rzemieślnicze z odrębnymi statutami sięgającymi czasów Kazimierza Wielkiego. Nazwisko Kowalski nie ma więc jedynego źródła. Powstało niezależnie w wielu regionach kraju, co tłumaczy, czemu dziś jest jednym z najpowszechniejszych nazwisk w Polsce. Jeśli nosisz je dzisiaj, niesiesz w sobie echo rzemieślniczej Polski, w której metal w ogniu decydował o przetrwaniu całej wsi. Ale to tylko część tej historii. Niektóre nazwiska nie wzięły się z zawodu, lecz z czegoś znacznie bardziej osobistego. Z przezwiska, które przylgnęło do kogoś na całe życie, a potem do jego potomków. Tak było z nazwiskiem Wilk. W średniowiecznej Polsce wilki nie były odległym symbolem z bajek. Żyły w lasach otaczających wsie, atakowały stada owiec i bydła, a ich obecność była realnym zagrożeniem, szczególnie zimą. Człowiek, którego nazywano wilkiem, mógł zyskać to przezwisko z wielu powodów. Może wyróżniał się odwagą na polowaniu, może miał drapieżny, czujny wzrok, może po prostu mieszkał blisko miejsca, gdzie wilki regularnie się pojawiały. Polska heraldyka zna też herb Wilcze Kosy oraz inne herby związane z tym zwierzęciem, co pokazuje, że wilk był w średniowiecznej symbolice synonimem siły i nieustępliwości, a nie tylko zagrożenia. Nazwiska odzwierzęce, takie jak wilk, lis czy zając, należą do najstarszych grup nazwisk przezwiskowych w Polsce i pojawiają się w księgach sądowych już w XIV i XV wieku, na długo przed tym,
jak nazwiska stały się obowiązkowe i sformalizowane prawnie. Skoro już o tym mówimy, nazwisko Lis ma swoją własną, odrębną historię. Lis, w przeciwieństwie do wilka, nie był kojarzony z siłą, lecz z przebiegłością. Ludowe podania i bajki przypisywały lisowi spryt, umiejętność wymykania się z pułapek, zdolność przetrwania tam, gdzie inne zwierzęta padały. Osoba przezywana lisem mogła być postrzegana jako bystra, czasem podstępna, czasem po prostu trudna do złapania w sporze sądowym czy handlowym. W dokumentach z terenów Małopolski i Mazowsza nazwisko to pojawia się wielokrotnie już w późnym średniowieczu, a niektóre rodziny szlacheckie noszące to nazwisko posiadały własne herby, w których lis występował jako godło. To pokazuje, że jedno proste słowo, nazwa zwierzęcia z polskiego lasu, mogło stać się fundamentem tożsamości całych rodzin na kolejne stulecia. Few people realize, jak wiele nazwisk wzięło się nie z ludzkich cech, a z geografii, z miejsca, w którym dana rodzina mieszkała. Takim przykładem jest Dąbrowski. W całej Polsce istniało i istnieje wiele miejscowości o nazwie Dąbrowa, ponieważ Dąbrowa to po prostu las dębowy, gęsty i charakterystyczny element krajobrazu. Jedna z najstarszych i najbardziej znanych to Dąbrowa Tarnowska w Małopolsce, której korzenie sięgają średniowiecznych osad leśnych zakładanych na żyznych terenach wokół Wisły i Dunajca. Ludzie pochodzący z takich osad, przenosząc się do innych miast czy wsi, byli identyfikowani właśnie jako ci z Dąbrowy, Dąbrowscy. To nazwisko zyskało później ogromną sławę dzięki Janowi Henrykowi Dąbrowskiemu, generałowi, który na przełomie XVIII i XIX wieku tworzył polskie legiony we Włoszech, a jego nazwisko trafiło nawet do pierwszych słów polskiego hymnu narodowego. Niewielu jednak wie, że zanim stało się synonimem walki o niepodległość, było po prostu nazwiskiem rolników i drwali mieszkających w lasach dębowych rozsianych po całym kraju. Historia zmienia się jednak, gdy przechodzimy do nazwisk związanych z organizacją średniowiecznej wsi. W XIII wieku na ziemiach polskich zaczęło się szerzyć tak zwane prawo niemieckie, znane też jako prawo magdeburskie, na podstawie którego lokowano setki nowych wsi i miast. Każda taka osada potrzebowała administratora, osoby odpowiedzialnej za pobór czynszu, organizację prac polowych, rozstrzyganie drobnych spraw sądowych. Tę funkcję sprawował wójt. Z tego słowa powstało nazwisko wójcik, dosłownie synek wójta albo mały wójt. W wielu regionach kraju, zwłaszcza na Podkarpaciu i w Małopolsce, urząd wójta był dziedziczny w obrębie jednej rodziny przez pokolenia, co dodatkowo utrwalało to nazwisko jako lokalny znak rozpoznawczy. Wójt nie był szlachcicem, ale często był najbardziej wpływową osobą w całej wsi, pośrednikiem między panem feudalnym a mieszkańcami, kimś, kto decydował, czy spór sąsiedzki skończy się ugodą, czy trafi przed sąd grodzki. Dziś wójcik jest jednym z 10 najpopularniejszych nazwisk w Polsce, a niewielu jego dzisiejszych posiadaczy wie, że odziedziczyli echo średniowiecznej samorządności wiejskiej. Tymczasem na dworach magnackich i królewskich rozwijała się zupełnie inna profesja, równie prestiżowa, choć dziś już prawie zapomniana – sokolnictwo. Polowanie z ptakami drapieżnymi było w średniowiecznej Polsce rozrywką zarezerwowaną dla elit, a sokolnicy zajmowali się tresurą i utrzymaniem sokołów oraz innych ptaków łowczych na potrzeby polowań organizowanych przez królów i magnatów. Z tego zawodu wywodzi się nazwisko Sokołowski, choć równie często wiąże się je z licznymi miejscowościami o nazwie Sokołów, rozsianymi od Mazowsza po Podkarpacie. Sokołów Podlaski jest jednym z najbardziej znanych przykładów takiej osady, której początki sięgają średniowiecza. Rodziny mieszkające w takich miejscowościach lub te, które faktycznie zajmowały się sokolnictwem na potrzeby dworu, z czasem przyjmowały nazwisko od miejsca albo zawodu. To pokazuje, jak jedno nazwisko mogło mieć dwa równoległe pochodzenia, geograficzne i zawodowe, splatające się w jedną, wspólną tożsamość rodzinną na przestrzeni wieków. Tak dotarliśmy do połowy naszej podróży. Do tej pory poznaliśmy nazwiska związane z rzemiosłem, ze zwierzętami żyjącymi
w polskich lasach, z geografią i z funkcjami administracyjnymi średniowiecznej wsi. Pozostałe nazwiska, które omówimy, prowadzą nas w stronę miejsc związanych z młynarstwem, hodowlą, migracją ludności i z jednym z najbardziej uniwersalnych ludzkich doświadczeń – przybyciem w nowe miejsce. Zacznijmy od młynarstwa. Młyn wodny był w średniowiecznej Polsce urządzeniem strategicznym. To tam mełło się zboże dla całej wsi, a właściciel lub zarządca młyna, czyli młynarz, należał do najważniejszych osób w lokalnej hierarchii społecznej, czasem nawet ważniejszej niż kowal. Młyny budowano nad rzekami i potokami, a prawo do ich prowadzenia często nadawał sam pan feudalny, w zamian za stałą opłatę zwaną miarką, częścią zmielonego zboża. Z tego zawodu wywodzi się nazwisko młynarski. Historia wsi nad Wisłą, Wartą czy Bugiem pełna jest wzmianek o sporach dotyczących praw młynarskich, ponieważ kontrola nad młynem oznaczała kontrolę nad podstawowym surowcem żywnościowym całej okolicy. Niektórzy młynarze, dzięki dochodom z opłat, z czasem stawali się jednymi z najbogatszych mieszkańców wsi, a ich potomkowie, nosząc nazwisko młynarski, przenosili tę pozycję społeczną do kolejnych pokoleń, nawet gdy sam młyn dawno przestał istnieć. Z kolei nazwisko Kozłowski prowadzi nas w dwóch możliwych kierunkach, co jest dość typowe dla wielu polskich nazwisk. I właśnie to czyni ich historię tak skomplikowaną i fascynującą. Część badaczy wiąże je z hodowlą kóz, zwierząt szczególnie popularnych w gospodarstwach uboższych, ponieważ wymagały mniej paszy niż krowy i lepiej radziły sobie na ubogich, kamienistych pastwiskach, częstych w południowej Polsce. Inni wskazują na liczne miejscowości o nazwie Kozłów lub Kozłowo, których początki sięgają średniowiecznych osad pasterskich. Co ciekawe, rodzina Kozłowskich herbu Brzezina była już znana w XV wieku na Mazowszu, co potwierdza, że to nazwisko miało swoje korzenie w czasach, gdy polska szlachta zaczynała formalizować swoje rody i przyjmować dziedziczne nazwiska oparte na posiadanych dobrach. Tak jak w przypadku wielu innych nazwisk, trudno dziś jednoznacznie wskazać jedno prawdziwe pochodzenie. Historia zatarła wyraźne granice między przezwiskiem pasterskim a nazwą rodzinnej wsi. Na koniec naszej dziesiątki. Nazwisko, które brzmi niemal banalnie proste, a jednak skrywa w sobie jedną z najważniejszych cech historii Polski. Ciągłą migrację ludności. Nowak, czyli dosłownie nowy. Ten, kto dopiero przybył do wsi czy miasta. W średniowiecznej i wczesnonowożytnej Polsce migracje były znacznie częstsze niż mogłoby się wydawać. Wojny, epidemie, poszukiwanie lepszej ziemi do uprawy, kolonizacja nowych terenów na wschodzie kraju – wszystko to powodowało, że ludzie regularnie zmieniali miejsce zamieszkania. Kiedy taki nowy osiedlał się w danej wspólnocie, najprostszym sposobem na jego identyfikację było właśnie nazwanie go Nowakiem, w odróżnieniu od rodzin, które mieszkały tam od pokoleń. To dlatego nazwisko Nowak nie ma jednego źródła geograficznego czy jednej rodziny założycielskiej. Powstawało niezależnie w setkach miejscowości w całej Polsce, od Śląska po Mazowsze, od XIV wieku aż do czasów znacznie nowszych. Właśnie ta powszechność uczyniła je dziś jednym z dwóch najpopularniejszych nazwisk w całym kraju, noszonym przez setki tysięcy ludzi, których jedyną wspólną cechą historyczną jest to, że ich przodkowie kiedyś, w jakimś momencie historii, byli gdzieś nowi. Kiedy patrzy się na te 10 nazwisk razem, trudno nie zauważyć czegoś poruszającego. Kowalski, Wilk, Lis, Dąbrowski, Wójcik, Sokołowski, Młynarski, Kozłowski, Nowak. Każdy z nich opowiada inną historię, ale wszystkie razem składają się na jeden wspólny obraz. Obraz kraju zbudowanego przez zwykłych ludzi. Kowali, młynarzy, wójtów, pasterzy i przybyszów, których imiona dawno zniknęły z ksiąg, ale których praca, miejsce zamieszkania i codzienne życie przetrwały w jednym prostym słowie przekazywanym z ojca na syna, z matki na córkę, przez setki lat, przez wojny, przez zabory, przez 2 wojny światowe i przez zmiany granic, które wymazywały Polskę z map Europy, ale nigdy nie zdołały wymazać jej ludzi.
Nazwisko jest jedną z najstarszych rzeczy, jaką rodzina może przekazać kolejnym pokoleniom. Starszą niż większość domów, w których mieszkamy. Starszą niż granice państw, które dziś znamy. Czasem starszą nawet niż pamięć o tym, skąd dokładnie pochodzimy. Jeśli nosisz dziś jedno z tych nazwisk, niesiesz w sobie odłamek świata, który zniknął. Świata drewnianych kuźni, leśnych osad, sokolniczych dworów i wsi lokowanych na prawie magdeburskim. To niewielka rzecz, którą wypowiadamy każdego dnia, nie zastanawiając się, ile historii w niej naprawdę drzemie. Niektóre polskie nazwiska kryją w sobie pamięć o królach i wielkich rodach magnackich. Inne skrywają historie jeszcze starsze niż jakakolwiek dynastia. Historie zwykłych wsi, zwykłych zawodów, zwykłego życia, które mimo to przetrwało stulecia. Te historie odkryjemy w kolejnych odcinkach.